38 mil, 1 godzina. No i co? I porwał cię nurt, tak? No widzisz? Odlotowi dziadkowie, Małgosia i Maciej w podróży. Zapraszamy. 27 lipca, niedziela, po nocy deszczowej i deszczowym poranku zaczyna przebijać się błękitne niebo. Jak zwykle jesteśmy ostatni. Pierwsi przyjeżdżamy, ostatni wyjeżdżamy. No ale aż tak nam się nie spieszy, więc nam się bydełko pasie. Gdzieś jedziemy dalej. Za chwilę się zastanowimy, gdzie. A tu jest taka kałuża wody. Nie wiem, co ona. Wyschnięte jezioro, czy co. Ale pogoda zaczyna się klarować, więc miejmy nadzieję, że tam już w ogóle słoneczko świeci na horyzoncie. Mamy otwartą mapę Park Fortnite. Tu spaliśmy tutaj koło Drynoch. No i za chwilę spróbujemy coś znaleźć dalej na trasie. Na następny nocleg i może jakieś widoczki. No wybraliśmy ten parking koło Ord. Jest zachwalany przez bywalców, którzy tam byli. Ma 5/5, więc jedziemy, a trasa do tego miejsca jest taka. O, 38 mil, 1 godzina. Ruszamy. Jest niedziela, wyjeżdżamy, jedziemy dalej, a wyspa czasami jest nazywana też wyspą chmur nisko unoszących się, więc co teraz widać, chmury przykrywają nam szczyty gór i wyspą też mgieł. Takich turystów też mamy na rowerkach. Para. Przeprawa promowa
Jadąc na dzisiejszy nasz nocleg, zatrzymaliśmy się przy takim miejscu. Odpływ. Że odpływ to widać. Łódki stoją na lądzie. No i zaczęło wychodzić słoneczko, bo przed chwilą znowu lało. Mamy nadzieję, że dojedziemy na miejsce, tam będzie słońce, bo mówią, że są piękne widoki z tego miejsca. Znowu mamy wąską dróżkę na nocleg, ale może wysiłek się opłaci. Droga ogonem macha nam przed poburcie, ale ludzie faktycznie oceniali to miejsce bardzo wysoko i widać z tego, że mieli rację, bo tutaj powoli oto otwiera nam się okno. Trochę w dół jedziemy, to chyba o tym spadku ostrzegali na samym początku. Pewnie tak. No bo - 25% spadku drogi. No i mamy krówkę na przywitanie. Wita nas krówka. Czeka na nas. Dzień dobry, krówko. Przyjechaliśmy do miejscowości Ord na nocleg. Tu nad brzegiem rzeki, nie wiem, nie znam nazwy, się najwyżej potem zorientuję. No jesteśmy wśród natury, czyli mamy owieczki, kozy, które nas otaczają w koło. Szum rzeki z lekkim wodospadem, która wpada do jeziora, albo może już do morza, ale chyba raczej do jeziora. No i tutaj będziemy nocowali dzisiejszej nocy, czyli z niedzieli na poniedziałek. A w poniedziałek zobaczymy. No, mamy pogodę, która się wyklarowała. Zaczyna świecić słońce. Chmury poszły wyżej, chociaż nie wszędzie. Tam nad wzgórzami jeszcze siedzą nisko zawieszone. I w takiej scenerii będziemy sobie tutaj przebywać do wieczora. I potem pójdziemy spać. Jest ławeczka dla relaksu. Nie ma problemu. Można sobie usiąść, odpocząć. A tutaj stoimy. Mam sobie jakiś pontonik. Domy mieszkańców. No, piesek musi być na smyczy, bo tu jest pełno owieczek. Samochód jedzie. No i przyjechał drugi kamperek. Ciekawe, gdzie się ustawi, większy od nas. Pewnie przyjedzie dalej, bo tam też jest jakieś jedno miejsce, ale było bardziej podmokłe i dlatego zrezygnowaliśmy z niego. Ciekawe, czy zostanie, czy pojedzie dalej. A my tutaj idziemy odpływem. Nie wiem, jak daleko mi się uda dojść przez te wodorosty. Teraz praktycznie suchą nogą się przechodzi. Za kilka godzin tutaj będzie woda. No starczy, Baxi, my idziemy dalej. No.
i poszła się kąpać. Ujście rzeki. Szerokie. Ojej, bo mnie przewróci. No i co? I porwał cię nurt? Tak? No widzisz? Taka byłaś odważna. Porwało cię. Ciekawe spotkanie. Owieczka i piesek. Piesek patrzy, co się dzieje. Piesek leży, owiecka beczy. I tutaj też mamy. No, cisza. Młoda dorwała się do mamy i się. Mama cierpliwie czeka, a odeszła. Poszedłem tym odkrytym dnem, kamienistym bardzo. Tutaj mamy dom nad samym brzegiem tego jeziora, bo to okazuje się, że to jest jezioro. A rzeka się nazywa tak samo jak wioska. Widoki bajońskie. Czekamy na zachód słońca, bo się wypogodziło, więc może będziemy mieli tyle szczęścia, że to zobaczymy. Co tam jest? O, jakąś dziurę znalazłem. Idę zobaczyć. Mamy stracha, czy co? A dlaczego? No przeszkoda. Przeszkoda. No to proszę, idź. Taka mała górka. Wracamy do kampera. Stoi tam, został. Już odrobiłem lekcję. Rzeka nazywa się River Ord, tak jak ta wioska, i wpada do jeziora Ice Ford, jeżeli dobrze to wymawiam. Ale to każdy będzie mógł sobie na mapie zobaczyć i poprawić. A owieczki przyszły do nas w pobliżu naszego miejsca noclegu i tak sobie tutaj chodzą na wolności. Jest godzina 18, niedzielę, słońce jest jeszcze wysoko i liczymy, że ten zachód słońca zaliczymy, który tu wszyscy, którzy byli w tym miejscu, opisują jako specjalne zjawisko. Zobaczymy. Ale zrobiłem już teraz, żeby Wam pokazać, jaka tu jest przepiękna pogoda w tej chwili. 19. Przypływ już jest i to wyraźny, bo rzeka normalnie nie jest w stanie się przebić przez napływ wody od strony morza, jeziora. Pogoda nam się zmienia, słońce się schowało za chmurami, no ale może wyjdzie jeszcze. 19:40. Rzeka jeszcze płynie, próbuje walczyć z morzem, ale tutaj już zobaczcie, praktycznie nie wpływa do morza, bo morze ją wpycha do środka. Przypływ już jest coraz większy. Tam była wysepka, już jej dawno nie widać, a woda już jest prawie przy naszym aucie, bo my stoimy tu, a wody będzie coraz więcej, prawdopodobnie aż do tych ostatnich krzeczorów. 20:10. Przypływ cały czas jest. Następuje coraz więcej wody. Słońce schowane w chmurach. Może uda nam się ten zachód słońca chwycić.
20:50. Słoneczko tam przebija się przez chmury. Woda już jest naprawdę blisko. Niedługo ma zachód słońca się skończyć według informacji. Mamy sąsiada z Anglii, który rozpalał ognisko sobie niedawno. Właściwie pali się tam ognisko i rozpoczął połów ryb. I na ryby ma takie sprzęciory, potężny sprzęcior. No, z podpórką wyrzucił zanętę, nie wiem co on będzie tu łowił. Delfiny? Chyba nie. No i mamy taką pogodę jaką mamy, czyli nie jest zła na koniec dnia. Ta tutaj wygląda. Wody chyba już więcej nie przybędzie, więc powoli kończymy dzisiejszy reportaż i chyba pójdziemy spać. Dobranoc. 21:20. Rzeka została zatrzymana praktycznie. Woda z morza, z jeziora zablokowała rzekę. Sąsiad dalej próbuje łowić ryby i tak to wygląda tutaj na